welcome to Overdrive Fan Studio. Witam serdecznie na kanale, a dzisiaj zapraszam do prezentacji tego oto jakże wyjątkowego, mającego dużo wspólnego z gitarą instrumentu, jakim jest 3-oktawowy ksylofon z Thomana. Marki Thomann, słuchajcie, piękny, drewniany instrument. Pogadam o nim, zaprezentuję, ale póki co łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z tym oto kanałem. I za czołóweczką zaczynamy pełną prezentację. Gotowi? 1, 2, 3, 4. Dobrze, słuchajcie, część moich widzów wie, że jestem perkusistą. Po akademii, mam magistra sztuki, więc ksylofon nie jest mi obcy. Grywałem na tymże instrumencie, grałem też na vibrafonie, na marimbach. Materiały jak gram na tego typu instrumentach oczywiście na kanale znajdziecie, więc tak naprawdę było wiadome, że kiedyś prezentacja instrumentu perkusyjnego, sztabkowego, klasycznego musi nastąpić. No i słuchajcie, od czego nie zacząć jak od początku roku szkolnego i od ćwiczebnego, bo tak trzeba o tym powiedzieć, ksylofonu marki Thomann. Słuchajcie, kto nie wie, ksylofon jest instrumentem perkusyjnym, sztabkowym, melodycznym, można go nazwać również idiofonem. No ja jako nauczyciel klasy perkusji w szkole muzycznej pierwszego stopnia najczęściej spotykałem się z instrumentami 3,5-4 oktawowymi. Natomiast tutaj właśnie mamy 3 oktawy. I tak właściwie jakby tak dobrze pomyśleć, to przez te pierwsze kilka lat nauki wcale te dolne sztabki poniżej C raz skreślonego wcale nie muszą być potrzebne. No i tutaj mamy taki właśnie instrument. Instrument, który, no nie ukrywajmy, jest bardzo dobrze wykonany. Jeszcze Wam jakieś zbliżenia piękne porobię. Rama jest drewniana. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, już 3 pełne oktawy. Sztabeczki są wykonane z pałdoku, czyli z egzotycznego drewna. Nie mamy tutaj rur rezonansowych, tak? Dlatego też, no, po pierwsze te wysokie sztabki i tak by dużo nie pomogło w tych sztabkach. Tutaj w dole może trochę, natomiast no, tutaj chodzi nam tak naprawdę o domowników, o rodziców, o mobilność, po to, żeby ten instrument schować i żeby nie przeszkadzał. Miałby jeszcze więcej oktaw, no to byłby zdecydowanie dużo większy i ciężko byłoby go schować. O rurach już nie wspominam. Słuchajcie, instrument w ogóle przychodzi do nas w pokrowcu, który nie dość, że pomieści i ksylofon, i dołączony do niego statyw. Ten statyw jest w ogóle bardzo fajny w kształcie litery X. Ma takie też możliwości regulacji tych takich łapek, które ściskają ksylofon, więc naprawdę można bardzo stabilnie go ustawić. Dodatkowo do zestawu dołączone są takie oto pałki z kordonkową główeczką, czy tam włóczkową. Kordonek to jest chyba, tak też mi się wydaje. I to wszystko wchodzi w pokrowiec. Pokrowiec ma dodatkowo przegródkę na nokty, a co najlepsze, szelki. No przyznam Wam się szczerze, że ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś nosił ksylofon na plecach. Ja również nie nosiłem, ale no skoro wiolonczeliści noszą, to dlaczego by nie? Jakiegoś jobika do zagrania symfonicznego z orkiestrą można. Oczywiście można. Nie, słuchajcie, tutaj mamy tak naprawdę instrument przeznaczony dla tych najmłodszych. Statyw jest oczywiście regulowany. Ja sobie ustawiłem teraz w miarę gdzieś tam pod siebie, no ale też spokojnie można to obniżyć dla tych małych naszych dzieciaczków. No i co? I właściwie tyle instrument gra. Ja teraz troszeczkę zmienię ustawienia i parę dźwięków Wam zagram. A że jest to instrument, który ma bardzo duży punkt, ponieważ jest instrumentem perkusyjnym, no to jakbym Wam zagrał przy tym poziomie natężenia dźwięku, który mam, to bym Wam sygnał przewalił. Patrzcie. No, dlatego muszę zmienić. No i tutaj też by warto dodać, że to właśnie m.in. na ksylofonach uczą się dzieciaki uczące gry na perkusji w szkołach muzycznych. Tak, w tej naszej edukacji państwowej to nie tylko jest zestaw, a właściwie w głównej mierze jest werbel, ksylofon, vibrafon, marimba, kotły i wiele tych innych perkusyjnych instrumentów. Dlatego też jest to właściwie taka konieczność. Tak jak uczeń ma trąbkę, skrzypce czy saksofon, to taki ksylofonik fajnie w domu do ćwiczenia
mieć. Słuchajcie, no to są te pałki dołączone do zestawu, więc teraz dosłownie prezentuję Wam brzmienie tego zestawu tak, jak dostajemy go prosto po zakupie. Uwaga! Możecie zgadywać, jakie to melodyjki. Nie? Wszystko tutaj nam siedzi. Te wyższe dźwięki dużo gorzej słychać, prawda? Taram! Można różnego rodzaju melodie tutaj grać. Chociażby w muzyce rozrywkowej taka melodia, myślę, że jest wielu z Was znana, a ja postaram się może w postprodukcji coś do niej dograć. Prawda? Prawda? I teraz tutaj właściwie chyba nic więcej nie muszę Wam prezentować, bo instrument gra. Prawda? Wszystkie te nasze hity ze szkół muzycznych pierwszego stopnia można grać. Prawda? Kto uczył się grać na perkusji, myślę, że ten utworek w pewnym momencie musiał zagrać. No ale słuchajcie, tak jak dobrze wiemy, ksylofon, brzmienie drewna to raz, ale brzmienie pałek jest bardzo istotne, więc zobaczmy, jak zabrzmi ten instrument na innych pałkach. Tu mam akurat takie mięciusie pałeczki marki Thomann z dużymi gumowymi główkami i zobaczmy, jaka jest różnica. W dole może ok, ale u góry prawie się nie przebija, nie? To wiecie, to pod tytułem trzeba ćwiczyć w bloku, ale mechanicznie trzeba coś wyćwiczyć. Jakiś dźwięk jest, ale aż tak bardzo nie kuje w uszy i sąsiadom nie przeszkadza. Nawet tutaj w kompie widzę, że dźwięk duży w tym wypadku naprawdę nie jest. Tutaj mam na przykład bardzo popularne pałki Yamaha ME103 z taką średnio twardą główką. Tu już moim zdaniem bardzo fajnie to brzmi, nie? Prawda? Zupełnie inna para kaloszy. Lepiej glisy wychodzą. No i koniecznie zapraszam Was właśnie do obejrzenia materiału pod tytułem Hity rockowe, gitara kontra marimba, który nagrałem tutaj na kanale, gdzie właśnie takie AC/DC, Metaliki, Iron Maideny właśnie grałem. Także koniecznie zobaczcie również to nagranie, bardzo Was proszę. A jeszcze mam jedne pałeczki. To są takie bardziej wibrafonowe, ale dość twarde. To już słychać, że jest ostra strzała, nie? No, to już troszeczkę kuje po uszach, no ale czasami tego typu pałki również są potrzebne, aby no, ten punkt ksylofonu był słyszalny. No ale czy 4 pałkami na takim instrumencie też możemy grać? Oczywiście, że możemy, będzie ciasno, ale jakieś pierwsze ćwiczoneczka można oczywiście na tym grać. Słuchajcie, ja uważam, że jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o początki edukacyjne. Wiadomo, no nie brzmi ten instrument tak pięknie jak dobrej jakości ksylofon z rurami, czy jak marimba. Natomiast te nasze pierwsze zagryweczki, ćwiczoneczka na pierwsze kilka lat nauki w szkole muzycznej, zwłaszcza na początek, no to jest świetne rozwiązanie dla uczniów, dla rodziców, dla sąsiadów i tak naprawdę dla wszystkiego. Instrument kosztuje jakieś 1300 zł z tymi wszystkimi akcesoriami, czyli pokrowcem, statywem, więc cena naprawdę
sztosik, a zawsze można potem coś lepszego kupić. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem, to w opisie, w komentarzu znajdziecie bezpośredni link do zakupu, ale jeżeli na przykład nie macie do końca pewności, czy wasze dziecko będzie grało, nie chcecie mimo wszystko wydawać pełnej kasy na instrument, to macie też możliwość takiego instrumentu wypożyczenia, oczywiście na muzycznegraty.pl, gdzie kselofony, handpany, perkusje, gitary i inne instrumenty znajdziecie. Ja się z Wami żegnam. Dajcie znać, co myślicie o tego typu instrumentach. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Dziękuję patronom kanału za wsparcie. No i jak jeszcze raz przypominam, zajrzyjcie na inne moje utwory, które grałem właśnie na vibrafonie czy na marimbie. Były hity Lady Punk, były hity Blink-182. Postaram się Wam to też jakoś podlinkować, także zapraszam do zobaczenia mojej nie gitarowej, tylko tej perkusyjnej, klasycznej twórczości również. Dzięki, cześć, pa!